Odwalcie się! To nie ja! To nie ja! Zostawcie mnie! Odwalcie się! To nie ja! Dajcie mi spokój! Zostawcie mnie! Odwalcie się! Słuchaj, a wiesz jaka jest ulubiona przyprawa marynarza? No. Marynata. Ale to super było. To złe było, ale cieszę, że ci się podobało. Mega. A propos rzeczy, które się podobają, chcesz może jeszcze jakąś knajpkę zaliczyć, czy może wpadniesz do mnie na pracę? Nie, chyba nie mogę. Weź, mam bardzo dobrą Na pomoc! Ktoś tam strzela! Nie, O, proszę pana! Ktoś tam strzela! Co? Tam ktoś strzela, tam za tych kamienic! Posłuchaj, gdzie? Tam za kamienic! Muszę leżeć. Pokaż! Hej, a ja? Halo! Halo, policja, jest tutaj ktoś? Halo, policja! Halo! Halo? Komisarz Maksymilian Wyrcyn, przyślijcie mi tutaj karetkę na Dworcową 10. Rana postrzałowa szyi u nastolatka, stracił dużo krwi. No, szybko. Kurwa macie. Nie no, gigantka. Ta? No ta, Karolina. Przecież żeby ogarnąć te wszystkie gorczakowskie sprawy, to trzeba było mieć chyba 4 ręce. I głowę na karku. No, dokładnie. No, przejąć rewir po naszej dzielnicowej Karolci to nie to tamto. No ale nikt nie mówił, że będzie lekko, no nie? Czy ona w ogóle spała, albo nie wiem, kiedyś jadła? Przecież tego jest tyle, no, ja nie wiem. No, ale ja wiem, że siłę to ona miała zawsze i do wszystkiego. Dobra, zdecydowałam się zostać, to nie będę narzekać. Voilà. O proszę, a tu same sprawy niecierpiące zwłoki. Gotowe do przejrzenia. Muszę się przewietrzyć. Co ci się stało? Luz, to nie moja. A czy ja? Postrzelili chłopaka, próbowałem zatamować krew. No i co z nim? Jest w szpitalu, mocno oberwał. Będą mu przetaczać ucho. Możliwe, że z tego nie wyjdzie. A gdzie to? Może pomogę w zabezpieczeniu. Nie, luz, już tę piwnicę ogarnąłem. Ale jakbyś mogła pojechać do klinicznego, pogadać z rodzicami poszkodowanego? Nazywa się Maciej Ignaczak. Na pewno nie chcę ci się, wiesz, wbijać. Nie no, proszę cię, przecież wyglądam, jakbym wyszedł z rzeźni. A, w ogóle fajnie, że zostałaś. Przestań czarować, Bercyn. Już cię trochę zdążyłam poznać. Pani Danko, bo mydło się w męskim skończyło. Mogłaby pani uzupełnić? Przerwę mam, regulaminową. Widzę, że korepetycje u sierżanta Brody były skuteczne. Skończę za 4 minuty. To zaniosę to mydło. O Boże, boski pan komisarz krwawi. Dlaczego pan nic nie mówi? Przecież tutaj pierwsza pomoc jest potrzebna, a nie mydło. To nie jest moja krew. A czy ja? Poród odebrałem. A jak? Gdzie? No przed chwilą 2 ulice dalej. I co?
Nie zemdlał pan? Nie, ciężko było, ale dałem radę, naprawdę. A matka i dziecko? Dzieci. Dzieci? Dzieci, bo to czworaczki były. Dzieci. 2 chłopców i 2 dziewczynki. Śliczne. Jezu. Świetnie się czują. Ale to pan komisarz jest bohaterem normalnie. Gdzie No tam? przecież w telewizji o tym będą A, mówić. to No pan- przecież sławny pan komisarz będzie. No, To ja może od razu poproszę autograf. Oczywiście, dla pani Danusi, No. tak? Żartowałem. No oczywiście, że żartowałem. Da mi pani to mydło. Jeszcze 2 minuty przerwy mam. Regulaminowej. Masz przejebane. Jeśli tylko się dowiem, że to ty mi tak załatwiłeś dzieciaka, to urwę ci łeb. Rozumiesz to, kurwa? Nie. Nie. To ty mnie posłuchaj. Masz się przyznać. To ty zrobiłeś, czy nie? Gdzie byłeś? Pani z policji, czekaliśmy na panią. Olga Ignaczek, jestem mamą Maćka. Sierżant Adrianna Majcher z komisariatu na Gorczaku. Co z pani synem? Jest już po operacji, ale jeszcze go nie wybudzili z narkozy. Nic ci nie wiesz. Dobra. Ciąży jest w ciężkim stanie. Nie wiadomo, co będzie. Pani jest z policji. Wojciech Ignaczak, jestem ojcem. Można wiedzieć, z kim pan rozmawiał? A jakie to ma znaczenie? Pan wie, kto postrzelił pańskiego syna. Niby skąd? Bo pan komuś groził. Wiesz, to gadaj natychmiast. Czy pani sobie zdaje sprawę, co teraz przechodzimy? Co czuje moja żona? Tak teraz działa policja? Prześladujecie ofiary? Ja wiem, co słyszałam. Pojedzie pan ze mną. Dokąd? Na komisariat. Może tam pan będzie bardziej rozmowny. Ale co tu się dzieje? Wojtek, o co w tym wszystkim chodzi do cholery? Zapraszam. Tak, zostałam na Gorczaku, ale nie. Nie z uśmiechem na ustach. Trzeba mieć naprawdę powołanie i zacięcie, żeby pracować w takiej dzielnicy. Ja mam do tego zacięcie, powołanie tym bardziej. Po prostu zawsze wierzę i nigdy nie tracę nadziei. Zamiast łapać morderców, czepiacie się niewinnych ludzi, bo tak najłatwiej. Weźcie się za swoją robotę, bo chciałbym być teraz w szpitalu przy synu, który walczy o życie. On w tym momencie mnie bardziej potrzebuje. Skończył pan? Złożę na was skargę. Człowieku, jak wiesz, kto ci syna postrzelił, to mów! Jak nie, to dostaniesz zarzut o współudział. No. Mów! Adrian. A, Adrian. Jaki kurwa Adrian? Nazwisko! Kto to jest? Mój wspólnik. Były. Kręciliśmy razem mały interes. Potem prowadziłem go już sam. Bo go trochę wyrolowałem. W sumie to nad bardzo. Co to za interes? Adrian sprowadzał fury. Ja je pchałem dalej. Wyrolowałem go na kasie inaczej niż się umówiliśmy, bo wydawało mi się, że za dużo pieniędzy bierze. No. I co? Z tego powodu odstrzelił ci dzieciaka? Najpierw mi groził. Nachodził mnie w domu, mówił, że jeżeli nie oddam mu pieniędzy, to tego pożałuję. I mógłby spełnić swoje prośby, tak? A nie? No wszystko się klei. Jeżeli mój syn z tego nie wyjdzie, to ten skurwiel niech kopie sobie grób. Popie, uważaj na słowa, bo sobie zaszkodzisz. O, w dupie to mam. Tu chodzi o mojego syna. Mogłem wam to od razu w szpitalu powiedzieć. Ale bałem się, że się przypierdolicie o to, że go wyruchałem na kasie. Syn jedną nogą na tamtym świecie. A ty myślisz o sobie? Co z ciebie za ojciec? No. Brawo, wyciągnąłeś to z niego. No nie wiem, jak to ugryźć. Ale co? Jak nie wiesz? Masz podejrzanego, jest motyw, jest trop. Ale jest też drugi. Przy rannym chłopaku. W sensie, na miejscu postrzału znaleziono dragi. Może dealował. Nie wiem, jakoś mi się to nie klei.
Mam to sprawdzić? Nie, daj spokój, działka. Mój cyrk, moje małpy. Wracaj do swoich spraw, ja to ogarnę. Pani Danko, no niech się pani nie obraża. Ja naprawdę w życiu odebrałem mnóstwo porodów. Mieliśmy kozę przy chałupie, a ona kiedyś miała 4 koźlęta. To w sumie jak 4. Czy taki normalny poród, w sensie kobiety, też dałbym radę. Czyli co? Dla pana kobieta i koza to to samo, tak? No to nie dziwne, że pan jest rozwodnikiem. Skąd pani wie, że jestem A, Majcher. No tak. Ale naprawdę pani myśli, że ja się rozwiodłem dlatego, że nie odróżniam kobiety od kozy? Pan to powiedział. Nie, to bardziej moja ex nie potrafiła odróżnić faceta od jelenia. Bo mi takie rogi przyprawiła. Jest najlepszym przyjacielem. Z sąsiadem. Z kuzynem sąsiada. Z listonoszem. Z mechanikiem. Z organistą. A na koniec jeszcze z sędzią, który nam udzielał rozwodu. Ale to się już nie liczy, bo to przecież po rozwodzie, nie? W sumie racja. No. Ale wie pani, co było w niej najgorsze? No. Że ona tych facetów po wszystkim jeszcze okradała. Bo wiedziała, że nie zgłoszą tego na policję, żebym się nie dowiedział. Żartowałem! Nie była aż tak zła. Panie Zbyszku! Halo, panie Zbyszku! Panie Zbyszku? Halo? Halo? Panie Zbyszku? Halo? Dzielnicowa Polska? Ale mnie pan przestraszył. Sierżant Adrianna Majcher. Ja tu za sierżant Wolską jestem. Ośrodek pomocy poprosił o sprawdzenie paru rzeczy. Podobno pan urzędnika od nich nie wpuścił. Ja obcych nie lubię. Nie mogę się przestawić. Przeczołgali mnie w tym pierdlu. Te parę miesięcy na wolności to nic w porównaniu z latami pod celą. Ale pani dzielnicowa wejdzie, usiądziemy. Proszę. Pusto, pusto. Kobiecej ręki brakuje. No, trudno kogoś znaleźć, jak się roboty nie ma, a ja muszę się sam jakoś pozbierać. Rozumiem. Ale nie zawsze tak było. Rodzina była, żona, syn. Syn to będzie już miał jakieś 4 dychy na karku. Pewnie ma już swoją rodzinę, dzieci swoje. To pan nie wie, co u syna? Będzie 20 lat, jak ze sobą nie gadamy. No to trzeba w końcu wstukać ten numer i zadzwonić. No syn nie chce, a nie ma się co dziwić. Ojciec stary garus, tylko się takiego wstydzić. Chciałby się odnowić kontakt, ale sił brakuje. A może odwagi? A może i odwagi. Żal mi było pana Zbyszka. Widać, że to było jego największe marzenie. Spotkać się i porozmawiać z synem po tych wszystkich latach. Byłam pewna, że dla nich obu to byłoby potrzebne.
Dzień dobry! Nieczynne! Dzień dobry! Co do kurwy, puka się. Widzę, gratuluję. Komisarz Maksymilian Byrcen, musimy pogadać. Panienka nas na chwilę zostawi. Teraz? A nie możemy w jakimś innym terminie? Ja tutaj zadaję pytania. Wojciech Ignaczak. Mówicie to coś? No to gnój złodziej pieprzony jeszcze na mnie gliny nasyła? Tyle razy mnie w chuja zrobił, no co za menda, jemu się powinniście do dupy dobrać. Na razie ty nas interesujesz. Gdzież był wczoraj wieczorem? Nie twój zasrany interes. Nie fikaj. Za krótki na nas jesteś. Podobno groziłeś swojemu byłemu wspólnikowi i jego rodzinie. Prawda to? A co on teraz robi z siebie ofiarę? Dobra, chciałem po dobroci, ale widzę, że się nie da. Kuj go. Weź zostaw, kurwa. Co robisz? Puść no. Weź mnie zostaw, słyszysz? Widzę, że samochody za gotówkę sprzedajesz? Skarbówka o tym wie? Wal się, po prostu bankom nie ufam. Może. O. Ładne centrum dystrybucji widzę. Fajki bez banderoli? Sprowadzone ze wschodu? Z dupy. To też masz z dupy? Dobra. Dobra, mam przejebane. Kaj, żeś na to wpadł, chłopie? Lole, co ty kurna, psem jesteś? Na dyżurce siedzisz. Na chwilę nawet nie można wyjść, bo ten już jakiś element sprowadza. Co sprowadza? Panie dyżur nic nie sprowadza. Po pierwsze sam przyszedł, a po drugie nie element. Wafel ze szkolnej ławy jest, to porządny chłop. Mało mnie to obchodzi. Nóżkę naprawiłeś? Dupa nóżkę, pan zobaczy, to chińskie gówno jest, no. Trzeba całe wymienić, trzeba całe wymienić. Dobra, no. idź już. Bo będzie się chyba... Idź już! Idę. O, zameczek proszę. A co jest, stary, no co chodzi? Kurde, no. Stara mnie wywaliła z chaty i mi zamki zmieniła. No czaisz, jaki numer mi wywinęła? No czaję, ale jak cię znam, to ty też swoje masz za uszami w tej sprawie, co? No nie powiem, no. Wkurwiona chodziła cały dzień. Ale nie wiem o co. Pomożesz coś? No ale jak ja ci pomogę? Jak, no. Nie czaruj mi tu. Każdy wie, że jesteś magikiem od zamków. Raz, dwa to rozpracujesz. Nie takie numery się robiło, nie? 1000 razy ci mówiłem, ja się na włamach nie znam, nie robię tego. Lolek, no co to dla ciebie taki zameczek? A co wy tu kombinujecie? My? No pani dzielnicowo, no co pani? Od razu było widać, że mają coś za uszami. Nie dopytywałam, bo wiedziałam, że prędzej czy później Lolek się wygada. Ten typ tak ma. No i długo nie musiałam czekać. No i co tam kolega chciał? Pierdolę, jakieś dupę zawracał, no. Nareperowałeś, co miałeś nareperować? No tak, no ja po skrzynkę właśnie. Ale to przecież Zbychu jest. Niezły ananasek z niego był, kurczę. Co, ty znasz go? No mowa sprawa, że go znam i to jeszcze z dobrych czasów, no. Ale co, on znowu garuje? Pierdziele, no. Chłop to ma zdrowie, no pół życia na zakładzie, no. Znalazłeś tę skrzynkę. No, znalazłem, ale pani dzielnicowa kochana, jeszcze jest taka sprawuśka, taka jedna mała, bo zna się pani na wytrychach? Na czym, przepraszam? No na wytrychach takich, no bo taka fuszka jest, tak? Trzeba taki jeden lokal otworzyć, ale to pełen legal, no jak ci mogę obiecuję, no jak nic, no. Lolek, naprawdę, no ja cię nie będę nawet słuchać. Po prostu wyjdź i zamknij drzwi z drugiej strony.
Cześć. Cześć, co masz? Mam tu coś dla Bercyna, tylko on jest na maglowaniu. Przekażesz mu? No daj. No, ładnie, ładnie. Kontrabanda. Giwera bez papierów. Do tego sporej ilości gotówka niewiadomego pochodzenia. Dalej będziesz trzymał gębę na kłódkę? Bo przypomniałem sobie, że to wszystko nie moje? Chłopaka postrzeliłeś. I to z jakiego powodu? Za winę starego? Powiedz, ty jesteś jakimś psycholem, czy po prostu idiotą? Dobra, przyznaję się. Nastraszyłem tego złodzieja Wojtka, groziłem, że syn oberwie. No może coś tam chlapnąłem za dużo, ale chciałem, żeby po prostu się bał i żeby kasę oddał. I co, mam ci wierzyć na słowo? Nie musisz, a ma alibi. A tą klamkę, co znalazłeś, no to może jest bez papierów, ale nigdy z niej nie strzelałem. Zresztą, sami to możecie sprawdzić. To po co ci ona? Jak przychodzi jakiś klient i próbuje mnie naciąć albo chciałby zdjąć haracz, to wiesz. Taka spluwa działa jak ta lala. Na takie lale też mamy paragrafy. Ale spokojnie. Giwera jest sprawdzana, zaraz będziemy wiedzieć, czy nie wciskasz nam kit. Bercyn, chodź na chwilę. Sprawdziłam paluchy z tych woreczków z towarem, które znaleźliście u tego postrzelonego chłopaka. No i co tam wylazło? No. Masz teraz chwilę? A co? A jest taka scenka do zagrania. Piszesz się? Znowu? No masz talent. Propozycja Maxa mnie zaintrygowała. Tym bardziej, że zazwyczaj wolał załatwiać wszystko na własną rękę. Fajnie, że wiedział, że mam masę roboty, ale widocznie tym razem bardzo potrzebował mojej pomocy. Nie wiedziałam tylko jeszcze do czego. Zostaw mnie! No, nie rób patuski, chodź. Mnie to nie interesuje. Andzia, idziemy do domu, chodź do domu. Andzia, do domu, chodź. Masz coś przyćpać, koleś? Masz coś, muszę jedną działeczkę dla mnie. Nie! Odwal się od laski. Chcesz sobie walnąć? No może sobie walnąć. Nie chcę walnąć, moja sprawa, więc odpierdol się ode mnie, no. Kurwa, idę się odlać. No, odpierdol się ode mnie, no i co masz dla mnie? Co masz dla mnie, koleś? No powiedz mi, co masz? Tak jedną działeczkę dla mnie, no. Wszystko czyściutkie. No co masz, kurwa, no? Co czyściutkie? Na No, co masz no, ochotę? no Ile co masz? Co Ile masz? masz? Nie wiem, kurwa, kasy, może być za loda, może być, kurwa, za loda! Może być? Może być, no dawaj, no. No dawaj, kurwa, no. Ale twój fakach nie spierdala. I mam nadzieję, że jesteś dobry. Chodź. A na przyjemności przyjdzie czas później. Policja, pogadamy sobie trochę, co? Maciek Ignaczak, ktoś ci to mówi? Co ty myślisz, że ja sprawdzam nazwiska klientów? Może im jeszcze dowody mam sprawdzać? Nie pierdol, dealujecie razem. Pracuję sam. Jakoś mam inne informacje. Nie znam typa, możecie mi komórę sprawdzić. Po co miałbym was okłamywać? Masz wszystko? Tak. Jak nas ściemniasz, to będziemy inaczej rozmawiać. Chodź. Idziemy na imprezę. Do nas na komisariat, nisko. Stój, kurwa. Ręka. Ręka, dawaj. Hyc. Chodź. Masz tu czapeczkę. Dzień dobry, pan Roman Musiał? Z tej strony Ada Majcher. Dzwonię w sprawie pana ojca Zbigniewa. Nie żyje? Żyje. To co mi pani głowę zawraca? Do widzenia. Proszę poczekać. Ale po co? Mój stary gówno mnie obchodzi. Szkoda, że nie zgnił w tym pierdlu. Doskonale pana rozumiem. Mój ojciec też garował. Był złym człowiekiem, ale mimo tego, że też chciałam, żeby zgnił, to teraz żałuję. Ja niczego nie żałuję. Dobrze jest jak jest. Jeśli to wszystko, to... Wiem, co pan czuje, naprawdę. Ale proszę się jeszcze zastanowić, zanim będzie za późno. Wiele bym dała, żeby mieć taką szansę. Ja niestety nie zdążyłam. Mój ojciec zmarł za kratkami. Przykro mi, łączę się w bólu. Do widzenia i proszę więcej do mnie nie dzwonić. Ej, Majcher. Czekaj. Ciężki dzień, co? Kończymy już na dzisiaj? No, ale
Co, tego dealera nie chciałeś przycisnąć? Nie, daj spokój, niech sobie posiedzi przez noc, przemyśli sprawy. Rano wezmę go w obroty. Teraz potrzebuję się zresetować. Tobie też to proponuję. Idziemy na piwko? Bercyn, zdradzi mi swój sekret, co? Powiedz mi, jak to jest, że ty po takim dniu jeszcze masz tyle energii. Praca, potem impreza, potem znowu praca i co? Ile tak można ciągnąć? Ja nie potrafię inaczej. Czy ja nie jestem koniem, co jeździ na morskie oko? Nie będę się zajeżdżał w robocie, proszę cię. Czasem trzeba coś golnąć, żeby odświeżyć sobie umysł. No co? No ja patrzę i nie mogę się nadziwić. No. Się Sołucha, nie dziw, tylko zacznij żyć. Do jutra. Wszystko w porządku? A czy wygląda, jakby było w porządku? Nie wiem, no, czasami ludzie płaczą ze szczęścia, więc może to akurat ten przypadek. Mój kochany odszedł. 15 lat byliśmy razem. Na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Strasznie mi przykro. Zawsze był, kiedy go potrzebowałam, zawsze. Czekał na mnie po pracy, miał zawsze dobry humor. I tak patrzył na mnie tak z miłością. Pani Danko, muszę przyjąć moje najszczersze kondolencje, naprawdę. I co ja teraz bez niego zrobię? Jak ja mam żyć? Nie wiem, moja stryjenka mówiła zawsze, że czas leczy rany. A wie pan komisarz, za czym najbardziej będę tęsknić? Że już nie przyniesie mi kapci w zębach. No może troszkę mniej tego, że tam sikał gdzie popadnie, czy robił kupy na klatce, ale... To był pies? Żartowałam. Nie tylko komisarz może żartować. Nie mam psa. Ty już w robocie? Już od dawna. Zdążyłem już przecisnąć przez wyżemaczkę tego dealera. Teraz szykuję się na drugą rundę. Koleś puścił farbę. No, będzie śpiewał jak Juchas na hali. A, możesz tam tego wyrolowanego wspólnika Adrianka puścić z kwitkiem. Jest czyste. No co, ty, a broń? Analiza balistyczna pistoletu oraz pasującej do niego amunicji wykluczyła wykorzystanie przy postrzale poszkodowanego. Mógł użyć innej klamki. Mógł, ale nie w tamtym momencie. Ma bardzo dobre alibi. Czyli nasz podejrzany jest niewinny, tak? No na to wychodzi. Ale mam też info ze szpitala. No i co z tym chłopakiem? Dalej jest w śpiączce farmakologicznej, ale przeżył noc. Konowały twierdzą, że to bardzo dobra informacja. No tak, no ale nieprzytomnego nie przesłuchamy. Staliśmy w miejscu ze śledztwem. Jak na razie nie pojawiali się nowi podejrzani, tylko analiza dowodów wykluczała tych poprzednich. Myślę, że Maxa frustrowało to dużo mniej niż mnie. Nie wiem, po co mnie jeszcze tutaj trzymacie. Nic się nie zmieniło od wczoraj. Ty, a przypomnij mi, o co ja cię pytałem? Serio? To jest taki nowy rodzaj przesłuchania? Mam się sam przesłuchiwać? No jak chcesz tu siedzieć, to siedź. Ja mam czas. Dobra, kurwa. Jakaś parodia. Czy sprzedawałem dragi temu chłopakowi? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Czyli nie znasz Maćka Ignaczaka? Nie znam, kurwa. A dla świętego spokoju ci powiem. Widziałem go raz czy dwa. Zadowolony? O, no to mamy jakiś postęp. Tylko jak to będzie w takim tempie szło, to ty sobie, chłopie, tutaj jeszcze posiedzisz? Gdzie i kiedy go widziałeś? Nie pamiętam dokładnie, zawsze się szwendał z tymi swoimi kolesiami. Jakimi kolesiami? Tacy w jego wieku. Kupowali ode mnie codziennie zioło, razy w tygodniu piguły, ale jemu nigdy nie sprzedawałem. Kurczę, jakimś takim dziwnym przypadkiem przy Maćku znaleziono dragi kupione u ciebie. No ja mu ich do kieszeni nie wciskałem zresztą. Przyznałem się wam już, że opychałem te dragi małolatom.
Czego jeszcze ode mnie chcecie? No jak to mawia mój stryjek? Jedno sobie przypomniałeś, to i drugie sobie przypomnisz. I co tam, stary? Puściła się w końcu na tą chałupę, czy jak? A gdzie tam? Po kumplach muszę waletować. To masz nie fart, naprawdę. No nie fakt. Ale chyba nie zostawisz starego kumpla w potrzebie. No ale co ja mogę? No Waldi, no. Ty poratuj kolegę w potrzebie. Zrobisz coś wreszcie, czy dalej będziesz w chuja leciał? Ale przecież wiesz, że jakbym mógł, to bym ci pomógł. No co ty? No tam sranie w panie. Ja wiem, że robota w psiarni ci zajzajer z mózgu zrobiła, ale ty nadal jesteś ten sam Lolek, co go znałem. Weź ty mi tutaj żadnych włamów nie przybijaj, no. Ja się na tej robocie nie znam. Dobra, olać włam. Weź ty dzwoń do tej swojej Majki, niech pogada z moim jak baba z babą. No może jej przegada, bo mnie nie chce słuchać. Ja nie mam zamiaru dzisiaj spać na ławce w parku, rozumiesz? No rozumiem, no. No czekaj, zadzwonię. Halo, Majeczka, kochanie moje złote. Słuchaj, no nic nie zrobiłem, no normalnie w pracy jestem, na komendzie cały czas. Wierzę porządny chłop. Zresztą ja nie o tym. Słuchaj, sprawa jest. Ty z tą Aśką to dalej się tak waflujesz? No to słuchaj, jest u nas taka aferka. A jak to ty już wiesz? No rozumiem, no. Dobrze, powiem mu. Pa. I co, załatwi? Gówno załatwi. Ciebie tam, bo Bóg opuściła, by cię kompletnie popierdoliło. Co ty gadasz? A to gadam, że twoja stara to od wczoraj po wszystkich piapciółkach dzwoni i nie może się do chałupy dostać. Jak to się nie może dostać do domu? No tak to. Jakbyś z nią gadał, to byś wiedział, że to nie ona zamki zmieniła. Kurde, no. Cięta była na mnie, to wolałem jej w drogę nie wchodzić. No, skąd mogłem wiedzieć, że sama nie może wejść do domu? No ale kij z tym, że nie może wejść do domu. Pytanie, kto wam te zamki pozmieniał? Co wy, komornika macie na chacie, czy co? No nie, no raczej nie. Wszystko poopłacane. Z opóźnieniem, ale poopłacane. O kurwa. Co? Kafelkarz. Jaki kafelkarz? A żeby go osrało. To odhaczone. Masz jakąś robotę? No teraz już mam, no. No dobra, mogę od tego odpocząć. To się świetnie składa, bo trzeba się bujnąć do szpitala. A co jest grane? No starzy tego młodego tam warują. Trzeba ich rozpytać o kolegów gówniarza. A coś więcej? Podobno ziomale Maćka lubią przyćpać. To im ten dealer pchał towar. Zarzekał się, że Maćkowi nie. Niech się starzy wyprują z jakichś adresów. Trzeba przycisnąć gówniarzy. Może któryś się przyzna do tego, że podróżył temu młodemu drabi. Okej. No bo ileż można w tych papierach siedzieć? Chodź. No sam widzisz, w jakim jest stanie. Jak tylko lekarz pozwoli na odwiedziny, to na pewno dam wam znać. Cześć, jestem sierżant Adrianna Majcher z komisariatu na Gorczaku. Ale że o co chodzi? Spokojnie. Chciałam tylko porozmawiać o Maćku. To twój kumpel? Jak masz na imię? Tadek, ale ja nic nie wiem. Ale ja jeszcze nic nie pytałam. Jak myślisz, kto mógł zrobić to Maćkowi? Miał jakieś kłopoty? Zalazł komuś za skórę? Ja naprawdę nic nie wiem. Dawno się nie widzieliśmy. Ostatni raz chyba tydzień temu, albo nawet dawniej. Czyli niczego nie podejrzewasz? Nie. Chcesz się czegoś napić? Przynieść ci wody z automatu? Nie, dziękuję. Będę już szedł do domu. Do widzenia. Chłopak był wyraźnie zdenerwowany, chociaż starał się to ukryć. Musiał wiedzieć więcej, niż chciał mi powiedzieć. Byłam bardzo ciekawa, dokąd pójdzie.
to był? Nikt. Co ci dał? Nic. Tak, to co masz za plecami? Pokazuj, głuchy jesteś! Już! No ładnie. Nadal twierdzisz, że nic nie wiesz? Idziemy. Niech pan mi puści! Cicho. Puść mnie, to nie moje! To Dominik dał mi tą klamkę. Nawet nie wiem po co. Widziała pani, dał mi to i uciekł. Opowiesz to wszystko temu miłemu panu spod Samiuszkich Tater. Tutaj masz młodego klienta i klamkę, już czekają na nią w laboratorium. Rodzice zostali poinformowani, także z przesłuchaniem trzeba troszkę poczekać. Dobrze, okej. Zapraszam, chodź, poczekamy sobie. Broń w rękach tych chłopaków i ich powiązanie z postrzeleniem Maćka sprawiły, że trop zaczął się stawać coraz wyraźniejszy. Tylko ciągle jeszcze nie mieliśmy motywu. Koniec okresu ochronnego dla małolatów. Gadaj, skąd ta spluwa? Ale chyba mieliśmy czekać na moich rodziców. To sobie jeszcze na nich poczekasz, zanim ci złoją skórę. Tylko mi tutaj nie gadaj, że kolega ci wcisnął giwerę w rękę, bo nie masz własnego rozumu. Mów! Skąd ta broń? To Dominik! On to wszystko wymyślił. Co wymyślił? Z tym pistoletem. Zorganizował go skądś. To wszystko jego pomysł. Ale to nie miało tak wyglądać. To nie tak. To nie tak. Dobra. Spokojnie. Najgorsze za tobą. Teraz po kolei. Powiedz wszystko, jak było. Majcher, słucham. Pani dzielnicowa, kochana, to ja, Zbyszek. Panie Zbyszku, co się dzieje? Ja pomocy potrzebuję. No ale co się dzieje? Chyba mam kłopoty. Jakie kłopoty? Proszę mówić, co się stało. No. Oni mnie tu zamordują. Będzie po mnie za chwilę. Ale... Halo? Cholera. Otwierasz, Maciarzu, kafelkarzu, jeden tyk! Dobra, nie ma co. Odsuń się, Lolek, trzeba wyważyć. Ej! Co wy tu do cholery robicie? To nic takiego, no pani dzielnicowa, no. Co wy chcieliście drzwi wyważyć? Odwaliła wam do reszty? Tu mieszka ten pieprzony kafelkarz. Jaki kafelkarz? No ten, co mi zamki zmienił. Teraz ani ja, ani moja żona nie możemy się tam dostać. Fajfus w dupę kopany. Jakie zamki? Jaki kafelkarz? Gadajcie, bo obaj traficie na dołek. Pani dzielnicowa Wolska? To oni. Trzeba ich aresztować, chcieli mnie zabić. Zna pan tego człowieka? No znam. No i co, faktycznie pan im te zamki wymienił? No bo mi nie zapłacił oszust jeden. Ty barani łbie. No co no? Hajsu nie miałem. No ale tego żeś mi nie powiedział, no nie? No tak jakoś wyszło. Ale pani dzielnicowa, no przecież tak nie można, co? Żeby zamki komuś zmienić? Żaden się z was nie popisał. Pan, że pan zamki zmienił, ty, że mu nie zapłaciłeś, a ty, Lolek, wiesz co, że naprawdę się dałeś w to wszystko wciągnąć, to... To jak będzie pani dzielnicowa z moją kasą? Niech frajer z forsy wyskakuje. Będę miał, to ci zapłacę. A poza tym tak krzywo kafelki położyłeś, że to ty mi powinieneś zwrócić. Bo ściany masz krzywe. A ty gdzie? To ja no na komisariat kupę roboty mam, a nie pierdoły. Poczeka. Dzień dobry, szukam ojca. Roman Musiał. Romek? Sierżant Adriana Majcher, ja rozmawiałam z panem przez telefon. Tak, poznaję. Wie pani co, ja sobie to przemyślałem. Jednak porozmawiam z ojcem. Synek, wejdziesz? A zrobisz herbatę? No jasne. A co z moimi zamkami? Dobra, to już sobie na komisariacie porozmawiamy. Zapraszam panów. Dobrze.
Wersyna, jak tam sprawa tego postrzelenia? Masz coś? Zobacz. Uwalcie się! Zostawcie mnie! To nie ja! To nie ja! Tadek, nagrywasz to? Uwalcie się! Uwalcie się, zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Ten Dominik strzelił, a Tadek wszystko nagrywał. Z tego, co mówili, nie taki był plan. A jaki? Gówniarska zabawa, chcieli tylko chłopaka nastraszyć. No i o co poszło tam? Myśleli, że Maciek to kabel dyrektora. Niby naskarżył, że zdemolowali laboratorium chemiczne w szkole. Pod jakimś pretekstem ściągnęli go do piwnicy. Chcieli, żeby z klamką przy twarzy przepraszał na kolanach, rozpłakał się, a oni mieli to nagrać i pokazać kolegom w szkole. Co to w ogóle są za pomysły? No, tylko że ten zamiast błagać, rzucił się na Dominika, a spluwa wypaliła. No i co? Wierzysz, że to był wypadek? Wierzę, bo wiem jak jest. Sam miewałem głupie pomysły w ich wieku. No, ale chyba nie aż takie, co? No, to dzisiaj chyba na browara pójdziesz. Masz co oblewać. No nie wiem. Chyba trzeba odpocząć. No, chyba nie wierzę. I słusznie. To co, działka? Idziemy na piwo? No, pewnie. No. Że nie. Na browara. O, pani dzielnicowa, no. A ma pani fika? Ale ja do domu chciałam iść. No ale ja chciałem tylko tak, no, przeprosić, no, z tego mojego kumpla debila pustaka jednego, no. No, przeprosić i po sprawie, tak? Bo to wina kumpla pustaka. No nie, no ja też dałem dupę po całości, no ale no nie zrobi mi pani tego, co? Czego? No nie powie pani na komendzie o tej sprawie z tym kafelkarzem, bo mnie wywieprzą jak złoto, a mi się to podoba, no naprawdę, no. No, już się nie brzydzisz roboty w psiarni. Może na początku trochę, ale z biegiem czasu to mi się naprawdę spodobało, no. To jak? Dobra, Lelek, ale jest jeden warunek. Jaki warunek? Następnym razem, jak się wkręcisz w taką akcję, to najpierw się ze mną skonsultuj, dobra? No jak nie, jak tak, pani dzielnicowa, kochana, no oczywiście, no jak nie, no nie ma sprawy, no. To co? Będzie git? Dobra, idź do domu i siedź grzecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Miłego dnia życzę, dziękuję. Całej rączki. No, nudzić to się tutaj ja z nimi na pewno nie będę. Denat to Dariusz Wielicki. Facet przed śmiercią pomyślał o tobie. Sprawdzałaś mnie? Jak myślisz? Zostaw ją! Zostaw ją, mówię! Gleba! Gleba! Mają u was ludzi. Dlatego ją zabrali do tureckiego burdelu. Są bandziory, dwóch. Facet na bank nie zdążą. Jak ich weźmiemy z zaskoczenia, to możemy to ogarnąć. Policja! Wysiadać z samochodu na glebę!